to jest dobry czas na rozmowę z ekspertem, osobą, która o finansach, ale także o programach społecznych wie wszystko. Jest bardzo odpowiedzialna, bo była najdłużej sprawującą urząd prezesa z ZUS-u w historii naszego ZUS-u. Pani Gertruda Uścińska jest razem z nami. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Tak, witam bardzo serdecznie, witam pięknie. To na początek byśmy chcieli zapytać się z pani doświadczenia. Jak pani myśli, czy rządzący będą powoli ograniczać te programy socjalne w związku z dużym deficytem budżetu? I jeśli będą, to kiedy i w jaki sposób? Ja myślę tak, że to jest w ogóle taka szeroka kwestia dotycząca w ogóle pewnych gwarancji jednak państwa co do wszystkich programów społecznych, ale w sposób szczególny państwo we wcześniejszej części, zanim połączyliśmy się, mówiliście o systemie emerytalnym. Ja nie określam tego terminem monopol, natomiast ja tylko chcę jasno powiedzieć, że jak gdyby z punktu widzenia zobowiązań państwa, niezależnie od tego, kto odpowiada w danym momencie za te zobowiązania, to systemy, te ubezpieczenia czy zabezpieczenia społecznego mają 150-letnią tradycję, a w Polsce 90-letnią i one po prostu polegają na tym, że państwo zdecydowało kiedyś, że utrzymuje, rozwija i gwarantuje wypłatę tych świadczeń. I absolutnie to jest taki paradygmat, który funkcjonuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ja brałam udział niedawno w pracach nad takim raportem o przyszłości Unii Europejskiej i tam diagnozowaliśmy też perspektywę na przykładzie systemów emerytalnych do 2040 roku. I my wszyscy eksperci z państw członkowskich w tym raporcie, czy wkłady do tych raportów, w tych wkładach do raportów napisaliśmy, że przyszłość nadal jest w publicznych systemach emerytalnych, za które odpowiada państwo i ma je tak organizować, tak zarządzać, żeby zapewnić dochód na starość z tych publicznych systemów emerytalnych, ale dodaliśmy także, tak jak wcześniej powiedział pan redaktor, że musi być dywersyfikacja dochodów na starość, a więc dzisiaj w Polsce, jak patrzymy na dane GUS-u z 2022 roku, to 85% dochodu emerytów pochodzi z tych państwowych emerytur. A jak popatrzymy na inne kraje członkowskie Unii, jednak to jest niżej, jest niżej. 68, 65%, czyli to jest ogromne zadanie. Pani profesor, niewątpliwie 85% jakoś powinno nas uspokajać i w ogóle to hasło, które tutaj się pojawia, ta odpowiedzialność wspólnoty za ryzyko starości, nie? Tej wspólnoty państwowej, to jest bardzo pięknie to jest powiedziane, ale tylko do tego momentu nas uspokaja, kiedy państwo jest rządzone przez osoby odpowiedzialne, mądre, popychające kraj w stronę raczej dobrobytu i rozwoju, a nie w jakąś szaloną przepaść. Stąd to pytanie, które na początku zadała Marta, bardzo bym chciał powtórzyć. Czy myśli pani, że te osłonowe projekty, te sztandarowe systemy wsparcia dla mieszkańców naszego kraju zostaną utrzymane, czy zostaną szybko gumkowane? Bo emerytura to jedno, ale na dziś jesteśmy absolutnie świadomi tego, że bieda w Polsce byłaby nieskończenie wyższa w tych najniższych kręgach, gdyby nie udany program 500, a dzisiaj 800+. Czy myśli pani, że po wyborach prezydenckich to zniknie z takiego po prostu, no bo nie ma pieniędzy i nie będzie, nie? Ja myślę, że na to musimy patrzeć jednak w sposób bardziej taki racjonalny i to są też zobowiązania zaciągnięte tak jak w innych systemach w sposób trwały i raczej oczekiwać by należało takiego zarządzania i finansami publicznymi, ale też przede wszystkim rynkiem pracy, bo to dzięki dochodom z rynku pracy płacimy składki i podatki, żeby realizować te programy. Ja bym jak gdyby popatrzyła na to z tej strony, że to jest takie poważne zobowiązanie państwa, że ono właściwie decyduje później o pokoju społecznym, o bezpieczeństwie i o wszelkich innych zasadach, które po prostu są kluczowe. I takie programy, jak właśnie zwłaszcza na rzecz rodziny, o których mówił pan redaktor, one pełnią bardzo istotne uzupełnienie dochodów rodziny i myślę, że
w perspektywie najbliższych lat powinny być utrzymane. To, że powinny, tu jesteśmy zgodni, pani profesor. Pytanie, czy będą. No to już pytanie pewno do tych, którzy podejmują decyzję, co zmieniać. O współczynnik aktywności pragnę panią zapytać, pani profesor, bo dziś wynosi on 2,5 pracującego na jednego seniora, a prognozy mówią, że wkrótce będzie to 1,4. Czy to oznacza, że nasz system emerytalny się zawali w przewidywalnej przyszłości? Nie. Ja już zdanie też o tym mówię publicznie, piszę i w Polsce, i także na różnych europejskich forach. W żadnym wypadku, natomiast to jest system wymagający takich działań, jak chociażby poprawa warunków pracy, dostępności do rynku pracy. Natomiast jak najbardziej jest to system, który też zobowiązuje do opłacania składek w dłuższej perspektywie czasowej. System ten, który mamy od stycznia 1999 roku, on ma inne jak gdyby potrzeby i zagrożenia. O tym też mówimy. To jest kwestia wysokości świadczeń w tym systemie zdefiniowanej składki. Dzisiaj, patrząc na kraje Unii Europejskiej, na Polskę, stopa zastąpienia, czyli ta relacja emerytury do średniego wynagrodzenia, czy emerytury osoby X do poprzedniego wynagrodzenia wynosi 54%, a z tych analiz, które prowadzimy czy w ramach Unii, czy w OECD, no to te stopy zastąpienia dla Polski będą zdecydowanie mniejsze, przeciętnie 30%, ale na to składa się wiele czynników, o których też piszemy i analizujemy. To jest długo by o nich opowiadać, świetnie się słucha pani profesor, ale musimy dopytać o jeszcze jedną rzecz, bo ona nas bardzo niepokoi. Jest, nazwijmy to takim zdaniem, problem jednej składki, czyli składka jedna, która otwiera prawo do emerytury. Pani zawsze postulowała, by tych składek było więcej, 10-15-letni okres składkowy. Tak. Ale czy prawdą jest, że dzisiaj osoba, która przyjedzie do nas z Ukrainy, uciekając przed wojną i zapłaci jednorazowo składkę ZUS-owską, nabiera prawa do emerytury polskiej, czy to jakiś mit, kaczka dziennikarska, plotka? To w ogóle jest nieprawdziwe, dlatego że w nowym systemie jedna składka i wiek otwierają prawo do emerytury, jak najbardziej, natomiast absolutnie z tytułu tej jednej składki, no to jest groszowa emerytura. Natomiast jest wymagany też staż pracy, żeby zagwarantować minimalną emeryturę w kraju takim jak Polska czy Ukraina. I on u nas wynosi 25 lat. No tak, ale jeśli te 25 lat były przepracowane na Ukrainie, czy ta składka jest możliwa do wypłacenia u nas? Nie, ale wtedy Ukraina zapłaci za ten okres stażu w swoim kraju. Każde państwo według zasady pro rata temporis płaci tylko za ten kawałek kraju, w którym pracowała. Nie dźwigamy ciężaru. To uspokaja nieco. To uspokaja nieco, bo przyzna pani, że doniesienia medialne były dezinformujące w tym względzie przez długi czas. Tak jest, jak najbardziej. Ja chciałam jeszcze panią profesor podpytać o młodych ludzi, no bo emerytura raczej kojarzy nam się już z wiekiem poważnym. A młodzi ludzie powinni wcześniej pomyśleć o swojej przyszłości. Co młodzi ludzie powinni wiedzieć w kontekście emerytury? Od kiedy te składki odkładać? Kiedy powinni realnie zacząć myśleć o swojej przyszłości w kontekście emerytury? Ja myślę, że to jest świetne pytanie, bo takie pytanie zadają mi także studenci na różnych etapach kształcenia akademickiego. Ja myślę, że my musimy zdecydowanie więcej tak konkretnie, rzeczowo edukować, skąd się bierze emerytura, tak jak tutaj dzisiaj państwo mówicie, pani redaktor mówi, to naprawdę jesteśmy na jakimś cały czas niedostatecznym etapie rozwoju, że ona się bierze właśnie z tego kapitału emerytalnego, że trzeba pracować legalnie, że trzeba te składki opłacać, że trzeba się informować, na jakim jesteśmy w wieku 30-40 lat drodze gromadzenia tego kapitału, do czego nabywamy prawo. To jest coś, co po prostu musi być w Polsce bardzo rozszerzone. Ja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dużo w tym zakresie zrobiłam. Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach.
porozumienia z wszystkimi uczelniami. To był doskonały czas dla ZUS-u. To niewątpliwie. Pani profesor, na koniec chcę zapytać, za czym pani najbardziej tęskni w tej rodzinie ZUS-owskiej, bo na pewno stworzyły się tam interesujące więzi. Zrobiła pani doskonałą robotę też z związkami zawodowymi, z cyfryzacją tego niesamowitego kolosa, jakim jest ZUS. Czy tęskni pani do tej służby, która już za panią? Ja jestem w takiej służbie publicznej cały czas. W tej chwili kieruję jedną z publicznych uczelni, Szkołą Główną Mikołaja Kopernika. Współpracuję z innymi uczelniami, a więc ja absolutnie nie ustaję w tym, żeby tą służbę na rzecz naprawdę takiego szeroko rozumianego dobra publicznego wykonywać, a więc... Nie wątpię, ale pozdrowień do ZUS-u się nie doczekamy. Czy pozdrawia pani? Nie, ja bardzo serdecznie pozdrawiam przede wszystkim wszystkich pracowników i kadry zarządzające, specjalistów. Myślę, że wspólnie z tamtą wspólnotą przeszliśmy taką ciężką drogę od bardzo trudnego położenia tej instytucji ku nowoczesności, ku takim szeroko rozumianym unowocześnieniu, a przede wszystkim, szanowni państwo, przeprowadziliśmy obywateli przez wielkie kryzysy. COVID, wojna na Ukrainie, pamiętamy. Kryzys ukraiński i na bardzo wysokim poziomie zbudowaliśmy relacje też z państwami członkowskimi Unii, bo Polacy korzystają bardzo dużo z przemieszczania się, delegujemy tych pracowników do innych państw i to jest też w sposób nowoczesny, zdigitalizowany zrobione, więc za to należą się ogromne podziękowania tym zespołom, które dały się pociągnąć za mną. My dziękujemy serdecznie pani profesor Gertrudzie Uścińskiej, która była dzisiaj naszym gościem, a przez lata kierowała ZUS-em dla naszego wspólnego dobra. Dziękujemy. Dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia, kłaniam się Nawzajem, dziękujemy.